Cześć, kolejny raz widzimy się na kanale Broix w naszym garażu. Dziś będziemy się mierzyć z 10 sposobami na to, co można zrobić, aby ograniczyć negatywne skutki wdychania powietrza o bardzo słabej jakości. Zaczynamy! Po pierwsze, bądźmy na bieżąco. Stałe monitorowanie jakości powietrza pozwoli nam odpowiednio dobrać środki ochrony. Istnieje wiele aplikacji, jak chociażby ta stworzona przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Te aplikacje ułatwiają nam, podpowiadają, jakie jest zanieczyszczone powietrze na danym obszarze. Nieocenioną pomocą w walce ze smogiem i co ważniejsze, sprawdzoną podczas niezależnych badań jest dobra maska antysmogowa. Dzięki korzystaniu z takiego rozwiązania zmniejszamy ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Dodatkowo ochronieni jesteśmy przed wieloma alergenami wziewnymi, grzybami i bakteriami. Najlepiej byłoby unikać kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem, jednak jest to prawie niemożliwe. Dlatego maska antysmogowa, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, powinna stać się Waszym podstawowym wyposażeniem. Tym bardziej, jeśli lubicie uprawiać sport wymagający wychodzenia na zewnątrz. Dokładnie tak. Pomoc w walce ze skutkami smogu może również przynieść dieta. Co ciekawe, niektóre składniki pokarmu czynią nasz organizm odporniejszym na wdychane przez nas trujące substancje. Przykładem są choćby kwasy omega-3, wiecie, że występują w rybach, ale nie tylko. Znajdziemy je także w orzechach, maśle, nasionach lnu i peskach dyni. Podobne działanie wykazują również witaminy B6, B12, C i E, które pomagają zneutralizować nadmiar wolnych rodników w organizmie. Aby zredukować możliwość wystąpienia chorób, za które odpowiedzialne są m.in. spaliny samochodowe, do naszych posiłków powinniśmy wprowadzić więcej świeżych brokułów, brukselki i kapustę. Zawierają one sulforafan, czyli silny przeciwutleniacz. W czasie, gdy w powietrzu unosi się smog, wietrzenie mieszkania nie jest dobrym pomysłem. Przeszkadzać może nam nie tylko nieprzyjemny zapach, który przy takiej pogodzie da się wyczuć, ale przede wszystkim znacznie gorsze powietrze, które pozostaje w pomieszczeniach. Jeśli ktoś z Was nie wyobraża sobie zasypiania bez wywietrzonego pokoju, to uwierzcie, że zanieczyszczone powietrze jeszcze skuteczniej to uniemożliwi. No właśnie, czyli nie wietrzymy przed spaniem trochę wbrew intuicji, ale to może być dobre, szczególnie w tych wielkich miastach, gdzie mamy stężenie smogu bardzo dużej ilości, prawda? W dużych miastach albo w takich jednorodzinnych dzielnicach, gdzie mamy mnóstwo kopciuków, dużo zanieczyszczeń, dużo tego dymu z kominów, tych tak zwanych paliw stałych, czyli węgla i drewna wątpliwej jakości. Wtedy rzeczywiście wietrzenie mieszkania może jeszcze utrudnić zasypianie i pogorszyć atmosferę. W dniach, w których przekroczone zostają wyznaczone normy jakości powietrza, warto ograniczyć przebywanie na dworze do minimum. Im dłużej przebywamy na zewnątrz, tym silniej wpływa na nas zanieczyszczone powietrze. I pod żadnym pozorem nie zabierajmy wtedy dzieci na spacer. Jeżeli nie jesteśmy zmuszeni do korzystania z prywatnego samochodu, można wybrać samochód carsharingowy, na przykład elektryczny. Polecasz jakiś? Tesla. Warto też unikać ruchliwych miejsc, szczególnie w godzinach szczytu. Wysokie stężenie spalin wpływa bardzo źle na nasz organizm. Jeżeli masz taką możliwość, spróbuj spędzać czas poza miastem. Uważaj jednak na miejsca, które wybierasz, gdyż często na przedmieściach, gdzie przeważa zabudowa jednorodzinna, a domy ogrzewane są węglem lub drewnem słabej jakości, powietrze jest znacznie gorsze. W końcu punkt 9. Gdy wychodzisz na zewnątrz, zwracaj uwagę, by oddychać przez nos. Jest on naturalnym filtrem powietrza, dzięki czemu przynajmniej część niepożądanych substancji nie dostanie się do Twojego organizmu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że stosowanie tych wszystkich zasad może być trudne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że może być ich więcej. Koniecznie zostawcie je w komentarzu. Zachęcamy Was do tego, żeby świadomie i rozsądnie zmierzyć się z tematem smogu, a przede wszystkim, by zaopatrzyć się w odpowiednią maskę antysmogową. Zakup maski antysmogowej może być pierwszym krokiem w walce ze skutkami smogu. W kolejnych odcinkach opowiemy Wam nieco więcej na ich temat. Do zobaczenia wkrótce.